Rok 2025 był rokiem kolejnych wyzwań dla mnie. Kolejnych pokonywaniu barier, granic i sprawdzeniu samego siebie. Zaczęło się w styczniu od niespodziewanego wyjazdu w okolicy rzeki Lech i spaceru w śniegu, w zimnie, zobaczenia troszeczkę lodu. Następnym tematem była wyprawa w góry. W sumie nie wysoko, ale było to też coś spontanicznego. Z nocowaniem w chacie górskiej, gdzie w sobotę była piękna pogoda. Wędrujemy do góry, poznajemy nowych ludzi, poznajemy nawet psa. A następnie po spanej nocy okazuje się, że góry potrafią zaskoczyć. Pogoda zmieniła się diametralnie do tego stopnia, że schronisko musiało zostać zamknięte z powodu złych warunków, jakie panowały w górach. Obfity śnieg, mokry śnieg i strach, czy powrót będzie przede wszystkim bezpieczny. Rok 2025 to również rok spotkania z dziećmi z sierocińca w Indiach i połączenia ich ponownie z dziećmi z przedszkola w Wólce. Ale nie byłem tam sam. Tym razem poleciał ze mną Bober. Pomysł moich dzieci. Maskotka, wspaniały kompan, pomocnik. Akcja w 2025 roku miała nazwę Wyślij swoją zabawkę na drugi koniec świata. I w tym przypadku byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, ale też zdziwiony, co dzieci potrafią zrobić dla innych dzieci. Jak bardzo otwarte serca mają te najmniejsze istoty i jak bardzo potrafią nam, dorosłym, pomóc zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne. Tegoroczne Indie to też czas duchowy. Duchowy dzięki temu, że Ganesh zaprosił mnie do swojej kultury związanej z wiarą. Dzięki niemu oraz jego rodzicom mogłem odwiedzić świątynię, poznać kulturę troszeczkę od innej strony i przynajmniej zrozumieć, czym dla Hindusów jest wiara. Spróbować całkowicie czegoś innego, co pozwoliło mi zobaczyć czy odczuć więcej niż tylko to, co możemy zobaczyć. W tym roku mogłem pierwszy raz zobaczyć na własne oczy i spróbować posiłku w świątyni. W świątyni, gdzie idzie się i nie ma czegoś takiego, że ktoś jest biedny czy bogaty, każdy jest równy. To, co dla mnie jest ważne. Nie dzielę ich na bogatych, biednych, tylko po prostu każdy jest dla mnie człowiekiem. W tym roku pobyt w Indiach pozwoli mi też odwiedzić ponownie miasto Pune. I tutaj było jedno wielkie zaskoczenie, a mianowicie pokazało mi, co to znaczy przyjaźń. Co to znaczy, że jestem dla kogoś ważny, że ktoś dla mnie jest ważny.
Koledzy zabrali mnie naprawdę na wspaniałą przygodę, gdzie mogłem doświadczyć trochę innego jedzenia, niespodziewanego jak na Indię, ale z drugiej strony były też świętowane moje urodziny. Zorganizowali tort, odśpiewali Happy Birthday i była ta radość, ta prawdziwa radość i uśmiech na ich twarzy. Dziękuję Wam za to. Ale Indie to też kraj, gdzie można spełnić marzenia. A moim marzeniem było uczestniczyć w festiwalu Holi, festiwalu kolorów. I tutaj nie byłem sam, totalnie brudny, że moje ubranie było różnych kolorów i pierwszy raz nie przejmowałem się tym aż tak bardzo. Wszystko można wybrać, ale wspomnienia zostają na wieki. Ostatnim punktem, jaki udało mi się zrealizować w Indiach, to była wyprawa na górę. Na górę, na fort, jak zwał, tak zwał. Wynik był tego taki, że dużo osób bało się o mnie. A ja pierwszy raz miałem chyba mniej strachu w podejmowaniu decyzji. Jak widzicie tutaj na filmie, zabezpieczenie w Indiach lin jest całkowicie inne od tego, co jest w Europie. Jest może mniej bezpieczne, ale chyba bardziej to działa na naszą wyobraźnię niż na rzeczywiste bezpieczeństwo. W tym przypadku miałem możliwość poznania troszeczkę innego podejścia do przygody i bycia na dosyć dużej wysokości, a później zjazdu na linię, czyli tak zwany rapping. Było to niesamowite uczucie i udało się to tylko temu, że Ganisz po prostu podjął decyzję: Andrzej, idziemy. I poszedłem. Powrót z Indii był też wspaniały, ponieważ pojechałem do dzieci w przedszkolu w Wólce. Ale nie pojechałem tam sam. Oprócz tego, że pojechał ze mną mój syn, to dodatkowo uczestniczył z nami Bober, trochę odmieniony, i jego brat bliźniak, Bober Junior, który został stworzony przez moją serdeczną znajomą. Lata lecą, również i mi. W tym przypadku, jak widzicie, mogłem zrealizować jedno ze swoich marzeń, a dokładnie prezent, który został zorganizowany na moje 40 urodziny przez bliskie mi osoby, a był to skok ze spadochronem. Pierwszy raz nie miałem strachu. Wysokość prawie 3000 metrów, chwila, wyskok i prędkość do 200 km na godzinę. Co mogę Wam powiedzieć? Uczucie niesamowite. Na co zwrócić uwagę? Albo nabrać powietrza, albo wiedzieć, jak się oddycha. Ja miałem tutaj problem i nie potrafiłem oddychać. Po prostu jest taki napór powietrza, że nie można złapać tchu. Może w roku 2025 nie zrobiłem za wielu filmów, które pokazałem na YouTubie, ale był to też rok, gdzie wykonywałem różne inne prace związane z filmem. Reklamę czy reportaż z turnieju piłki nożnej. To było inne podejście do filmowania, inne wyzwania. Przedostatnim filmem był mój niespodziewany wyjazd do Szwecji. Zwiedzenie Sztokholmu, gdzie jechałem na Gapę pociągiem. Nie tak łatwo kupić tam bilet. A z drugiej strony doświadczenie historii statku Wazy, który ponad 333 lata przebywał pod wodą. Było to wspaniałe uczucie stać koło takiego kolosa i czuć naprawdę historię, która została nakreślona wielkim nieszczęściem, wielkim wypadkiem.
Ostatnim filmem, jaki nagrałem w tym roku, był mój powrót do nurkowania. Nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do swoich marzeń, do swojego sportu, którego kiedyś spróbowałem i przez prawie 2 lata nie kontynuowałem. Było niesamowite przeżycie, znów poczuć się lekkim, zobaczyć świat podwodny i otrzymać wsparcie od osoby, która praktycznie nurkuje kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Dziękuję za to. Miałem też w tym roku uczestniczyć w spotkaniu grupy NA, Never Alone. Osób, które pokazały mi życie z całkowicie innej strony. Chciałem Wam bardzo za to serdecznie podziękować i trzymam za Was kciuki. To był rok 2025. Niestety nie wszystko udało się zrealizować. Założenie było, żeby przygotować się do Ironmana. Niestety warunki zdrowotne czy zdrowie w tym przypadku nie pomogło, a wręcz przeszkodziło. I trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, ale może uda się to zrealizować w jakiś inny sposób. Rok 2026. Mam nadzieję, że będzie to rok zmian na lepsze i rozwoju przede wszystkim osobistego. Decyzje, które podjąłem i podejmę w niedługiej przyszłości, pozwolą jeszcze więcej pokazać Wam, a z mojej strony podzielić się moimi pasjami, tym, co sprawia mi radość i też zmotywowania innych do tego, że niemożliwe jest możliwe, a cuda to tylko kwestia czasu i odpowiednich osób. W 2026 roku chciałem zrealizować jeszcze jedno swoje marzenie, a mianowicie zobaczyć swój film na dużym ekranie. I mam nadzieję, że te szanse są realne dzięki uprzejmości życzliwych mi osób. Już z góry Wam za to dziękuję. Zapraszam Was do nowego roku, który chciałbym, żebyście ze mną też spędzili i żebyście podążali nie tylko za moimi wyprawami czy marzeniami, ale też realizowali swoje. Do zobaczenia już niedługo. Cześć.